Środa 18. Wybieramy się teraz na bułgarski pościg. Wieczorek bułgarski. Zobaczymy, jaka impreza będzie. I tam będę czekać na was, wasze powódki, na pani Stefy. Wszystko mi rozumiecie, co ja mówię? Jesteśmy. My i... kilka innych autokarów. Pierwsza atrakcja, lepienie garnków. Dodatkowo 15 lewa. Wieczór bułgarski rozpoczął się od symbolicznego powitania. Zgodnie z tradycją, najpierw podano nam chleb i sól. To gest głęboko zakorzeniony w kulturze tego regionu. Chleb oznacza dobrobyt i dostatek, a sól wytrwałość, przyjaźń i szacunek. Podanie ich na powitanie to znak, że jesteśmy mile widziani. Zaraz potem pojawiła się rakija, mocna, owocowa brandy, najczęściej domowej roboty. To nieodłączny element bułgarskiej gościnności. No dobra, może być. Nie, dobra? Moja. Wolę chlebek. Mnóstwo ludzi, tu będziemy siedzieć, tu pewnie będą tańce. Beczki z winem, polewane wino. Unlimited wino, jak to pani powiedziała. Jeszcze jest bar, gdzie można sobie browara kupić, piwko, drinka, coś mocniejszego, oprócz tej rakii. Co tu mamy? Już tu nic nie ma, tu jest pusto. A tu stołów, a stołów jeszcze. Szopska. Rakija, pita, wino pita i fasolowa weszła. Sklepik z rękodziełem albo z tygrysem za 9 lewa, z ikoną za 15, albo przyprawa za 2 lewa, ognisko, powoli, już ciepło daje i ogródek. Tu mamy. Tu jest kaplica jakaś. O proszę, taka kaplica. Można się wyciszyć. Zapalić świeczkę. Taniec ludowy zajmuje wyjątkowe miejsce w bułgarskiej kulturze. Najbardziej charakterystyczny z nich to choro, który wykonuje się podczas świąt, wesel i festynów. W zależności od regionu choro może być wolne i dostojne albo dynamiczne z szybkimi, rytmicznymi krokami. Co ciekawe, w Bułgarii istnieje kilkaset różnych odmian choro, każda z własną nazwą, krokami i rytmem. Niektóre są tańczone wyłącznie przez mężczyzn, inne przez kobiety, a jeszcze inne w mieszanych grupach. Tańcerze często noszą tradycyjne stroje, bogato zdobione, kolorowe, pełne haftów i symboli charakterystycznych dla danego regionu. Charakterystyczną cechą bułgarskiej muzyki ludowej są nieregularne rytmy, które dla niewprawionego ucha mogą brzmieć nietypowo, ale tancerze doskonale je czują i poruszają się z niezwykłą precyzją. Dla Bułgarów taniec to nie tylko forma rozrywki, ale także sposób na wyrażenie tożsamości, dumy regionalnej i utrzymanie więzi międzyludzkich. Gdy grupa tańcerzy wychodzi na scenę, każdy ruch, krok i gest są zakorzenione w wielowiekowej tradycji. Jednym z najbardziej widowiskowych momentów bułgarskiego wieczoru był rytuał chodzenia po rozżarzonych węglach,
znany jako nestinarstwo. To nie tylko efektowny pokaz odwagi, ale przede wszystkim tradycja sięgająca setek lat wstecz. Nestinarstwo wywodzi się z południowo-wschodniej Bułgarii, głównie z regionu Strandża. To właśnie tam, w kilku wioskach, przetrwał ten rytuał jako element duchowego dziedzictwa. Nestinari, czyli uczestnicy rytuału, wchodzą boso na rozżarzone węgle w stanie transu, często trzymając w rękach ikony świętych, zwłaszcza świętego Konstantyna i świętej Heleny, którym przypisuje się ochronną moc. Tradycyjne nestinarstwo odbywało się 3 czerwca, w dzień świętego Konstantyna i Heleny, i miało charakter religijno-mistyczny. Wierzono, że osoby wchodzące w trans są natchnione przez siły boskie, a sam rytuał przynosi oczyszczenie i ochronę przed złem. Co ciekawe, ten zwyczaj łączy elementy chrześcijańskie z dawnymi pogańskimi wierzeniami. To unikalna mieszanka duchowości i folkloru. W 2009 roku nestinarstwo zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO jako jeden z najcenniejszych i najbardziej unikalnych rytuałów w Europie. Dziś pokaz ten można zobaczyć również w formie artystycznej, jak podczas wieczoru bułgarskiego, ale wciąż są miejsca, gdzie nestinari praktykują go w jego pierwotnej duchowej formie. Mimo iż wieczór bułgarski to tak naprawdę pokaz dla turystów, to jest to spotkanie z kulturą, żywą, barwną i autentyczną. Od powitania chlebem i solą, przez kieliszek rakii, regionalne potrawy, aż po pełne pasji tańce i rytuał chodzenia po ogniu. Wszystko to tworzy niezapomniane doświadczenie i zdecydowanie warto to przeżyć na własnej skórze. No i koniec wieczorka bułgarskiego. Teraz pakowanko do autokaru. I do hotelu. Napotkała myśliweczka bardzo szmanego, a bardzo szmanego.